Na dzień dobry 2 szybkie newsy z ostatniej chwili, a później przyglądamy się odpływowi kapitału ze Stanów Zjednoczonych, który w marcu i kwietniu przybrał wymiar niemal transatlantyckiej ewakuacji pieniędzy. Będzie również druga część raportu analizy, który zatytułowałem Europa wzmacnia swoje bezpieczeństwo. Stany Zjednoczone obniżą minimalne cła na dostawy z Chin, wzmacniając szerszy rozejm handlowy. Wczoraj informowałem o porozumieniu chińsko-amerykańskim. Dzisiaj już wiadomo, jakie są tego rezultaty. Jak można się było spodziewać, doszło do ustalenia nowych taryf celnych. Biały Dom obniża minimalne cła na dostawy z Chin do 54%. Wiadomość druga. Prezydent USA Donald Trump przybył do Arabii Saudyjskiej we wtorek, czyli 13 maja, aby rozpocząć 4-dniową wizytę w regionie Zatoki Perskiej. Jego celem jest skupienie się bardziej na umowach gospodarczych niż na kryzysach bezpieczeństwa. Jak informowałem kilka dni wcześniej, głównie chodzi o ustalenie niższych cen ropy. Rozpoczynamy od raportu o bezpieczeństwie Europy. W opisie znajdą Państwo źródła, które wykorzystałem. Zaczynamy. Agresja Rosji na Ukrainę stała się punktem zwrotnym dla polityki bezpieczeństwa w Europie. Państwa Unii Europejskiej oraz ich sojusznicy z NATO znacząco zwiększyli inwestycje w obronność. Między rokiem 2021 a 2024 wydatki obronne krajów Unii wzrosły o ponad 30%, osiągając rekordowy poziom 326 miliardów euro w 2024 roku. Wcześniej wydatki te rosły powoli, oscylując między 1,3 a 1,5% PKB. Wiele państw, w tym Niemcy, Francja oraz Polska, zadeklarowało trwałe zwiększenie nakładów na obronność. Polska osiągnęła najwyższy poziom spośród sojuszników, przeznaczając ponad 4% swojego PKB na cele wojskowe w roku 2024. W NATO standardem stało się wydawanie minimum 2% PKB na obronność. Do roku 2024 spełniało go już 23 spośród 32 państw członkowskich sojuszu. Unia Europejska podjęła także bezprecedensowe działania w dziedzinie bezpieczeństwa, finansując po raz pierwszy w historii dostawy broni dla kraju będącego ofiarą agresji – Ukrainy. Od roku 2022 na ten cel przeznaczono ponad 6 miliardów euro z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju. Dodatkowo w lipcu 2023 roku przyjęto rozporządzenie ASAP, które zakłada wsparcie produkcji amunicji w Europie na kwotę 500 milionów euro. Unia Europejska rozwija także swoje zdolności wojskowe, planując utworzenie sił szybkiego reagowania liczących około 5 tysięcy żołnierzy do roku 2025. NATO również wzmocniło swoją pozycję w Europie w odpowiedzi na zagrożenie ze strony Rosji. W kwietniu 2023 roku Finlandia została pełnoprawnym członkiem sojuszu, kończąc swoją długoletnią politykę neutralności. Szwecja również oficjalnie dołączyła do NATO 7 marca 2024 roku. NATO znacznie zwiększyło swoją obecność na wschodniej flance Europy, tworząc nowe grupy bojowe m.in. w Polsce, Rumunii i krajach bałtyckich oraz wzmacniając istniejące kontyngenty wojskowe do poziomu brygady. Dyskusja o autonomii strategicznej Europy zyskała nowy wymiar. Wojna pokazała konieczność większej samodzielności Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i obronności przy jednoczesnym utrzymaniu współpracy transatlantyckiej. Znaczna część pomocy wojskowej dla Ukrainy pochodziła od Stanów Zjednoczonych, co uświadomiło Europie jej zależność od USA. W związku z tym państwa europejskie pracują nad wzmocnieniem europejskiego filara NATO, rozwijając własne zdolności wojskowe w ścisłej współpracy z sojuszem. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła w roku 2025 ambitny plan zwiększenia wydatków obronnych Unii o dodatkowe 840 miliardów dolarów w ciągu kolejnych 10 lat. Podsumowując, zakończenie wojny w Ukrainie zmobilizowało Europę do znacznego wzmocnienia polityki bezpieczeństwa. Budżety obronne są rekordowo wysokie, armie europejskie rozbudowywane, a NATO silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej na wschodniej flance. W dłuższej perspektywie stworzyło to nową, bardziej odporną na zagrożenia ze wschodu, architekturę bezpieczeństwa w Europie. Chwilka przerwy, mam nadzieję, że dołączą Państwo dokonując subskrypcji, a ja omówię temat drugi, czyli odpływ kapitału w USA, który przyspiesza. W drugim tygodniu kwietnia amerykańskie fundusze akcyjne zanotowały największy od lat egzodus, podczas gdy europejskie portfele przyciągnęły ponad 6 miliardów dolarów świeżych środków.
W całym marcu do funduszy akcyjnych w USA napłynęło zaledwie 5,7 miliarda, co przy 9 kategoriach oznacza, że 2/3 z nich i tak widziało więcej pieniędzy wychodzących niż wchodzących. Bankierzy mają podobny nastrój. W ankiecie Bank of America zarządzający obniżyli ekspozycję na akcje USA o rekordowe 40 punktów procentowych. W zaledwie miesiąc tak dużego w tył zwrot to badanie nie widziało nigdy. Raport Treasury International Capital za luty pokazał, że zagraniczni inwestorzy sprzedali więcej papierów skarbowych niż kupili. Rentowność 10-letnich obligacji wzrosła z nieco poniżej 4% do około 4,1%, co rynek odczuł szybciej niż poniedziałkową kawę. Śledzący globalne strumienie kapitału tracker IIF odnotował w kwietniu do Stanów ujemny napływ rzędu $0,2 miliarda. Niewielka kwota, ale kierunek zmian mówi wszystko. Pieniądze szukają nowego domu, a staremu kontynentowi trudno odmówić gościnności. Indeks S&P 500 zakończył kwiecień 1,8%, poniżej lutowych szczytów. Oznaka realizacji zysków i słabszego zagranicznego popytu. Tymczasem dolar stracił od marca do kwietnia od 3 do 5%. Wobec koszyka walut G10, sprawiając, że zielone stało się mniej zielone. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego kapitał ucieka? Krótko mówiąc, można wymienić następujące czynniki. Niepewność fiskalna i inflacyjna w Waszyngtonie. Słabszy dolar. Od stycznia osunął się już o około 7%. Atrakcyjniejsze wyceny i reformy regulacyjne w Europie. Moda na dywidendy, zielone inwestowanie i wyższe kupony obligacji korporacyjnych poza USA zachodzi. Pytanie, co dalej? Jeśli trend się utrzyma, amerykański rząd i korporacje mogą płacić wyższy rachunek za pożyczanie, a dolar krok po kroku tracić pozycję niekwestionowanego króla rezerw. Europa zaś dostaje szansę, by zbudować głębszy, zintegrowany rynek kapitałowy i, jak mawiają londyńscy maklerzy, pozyskać trochę miłości inwestorów na własnym podwórku. Sumując, chyba trafne są obawy analityków amerykańskich, że rośnie prawdopodobieństwo krachu finansowego w USA. Niestety chyba nikt sobie tego nie życzy, bo to spowoduje olbrzymie zawirowania finansowe na całym świecie. Problem z tym, że tak jak odpływa kapitał, tak również odpływa wiarygodność co do polityki Stanów Zjednoczonych, a to nie wróży dobrego happy endu.